Bór, witam Was moi drodzy na kolejnym wyjściu. Idziemy na polowanie z podchodu. Dzisiaj poranek, świt. Także przyjechaliśmy do łowiska, zostawiamy samochód tutaj przy takiej mało uczęszczanej drodze, chociaż z tyłu auto już jedzie. Idziemy się przejść. Nie udało nam się z Mariuszem Daniela strzelić. Ja na polowaniu hubertowskim łowczy dopisywał już Daniela byki wszystkim tym, którzy już byka strzelili w ubiegłych latach, więc też odstrzał na byka Daniela dostałem. Mam byka łownego i selekcyjnego, więc przejdziemy się, może nam się uda strzelić. Idziemy w ten sam rejon, gdzie byliśmy z Mariuszem. Michała musiałem w końcu wyrwać, więc siedział tam w domu, musi się przewietrzyć, bo na razie tylko przy komputerze i składa odcinki ze Szwecji i z naszego polowania sudeckiego stoju, które już widzieliście, więc teraz idziemy sobie zapolować z podchodu. Mamy pełnię sezonu, moi drodzy. Połowa listopada, czyli jelenie, dziki, sarny, daniele, drapieżniki, no wsio, łącznie z piórem. Natomiast dzisiaj idziemy typowo na podchód. Może Hubert podarzy kozą, może podarzy łanią Daniela, może podarzy bykiem, może gdzieś jelenie jeszcze spotkamy. No polowanie w fajnym miejscu. Tu będzie, no widzieliście z Mariuszem sporo łąk, remizy śródpolne. Idziemy pospacerować. Zapraszam Was oczywiście na naszą stronę sudeckaostoja.com. Tam możecie zerknąć do naszego bloga, możecie zajrzeć do sklepu. Wszak sezon na zwierzynę w pełni, tak jak wspomniałem wcześniej. Może potrzebujecie jakieś wabiki, może optykę, termowizję, noktowizję, także wszystko dostępne. Słońce wstaje, nie będziemy przedłużać, także powolutku idziemy. Może jeszcze będą bekać Daniele, chociaż wątpię. Myślę, że to już jest po bekowisku, ale słuchajcie, do domu Wam nie przyjdzie, trzeba iść poszukać. No i dla Was nagrać odcinek. Także powolutku schodzimy na dół. Wiatr mamy idealny, bo wieje od Michała, także będziemy sobie podchodzić pod wiatr. Zajrzymy na te śródleśne łąki, może przy tarninach gdzieś, nie przedłużając, bo tutaj mogą być dziki jeszcze. One tu często leżą i może gdzieś tutaj się uda jeszcze jakieś kabany złapać. Chociaż wątpię, bo to już jest chyba trochę późno za dzikami, ale na zwierzynę połową jak najbardziej. Ruszamy na podchód. Przejdziemy sobie górą, szczytem tego wzniesienia. Zajrzymy na następną łąkę, następną, a dołem wrócimy. No zobaczymy, może coś nam jeszcze święty Hubert pokaże, ale dobrze się zaczęło. Ruszamy dalej.
Są 2 sztuki. Moi drodzy, na dole mamy sarny. Dziwne jest to, mamy połowę listopada, że te sarny nie są jeszcze w rudlach. W tamtym roku, jeżeli dobrze pamiętam, to one już początkiem listopada były w rudlach. Na razie są jeszcze jakby tak niezbite w rudle. Spróbujemy podejść jeszcze tu do przejścia do większego kompleksu leśnego. Mamy troszeczkę, 2 łąki jeszcze po kolei i chcę na nie zajrzeć, a później będziemy wracać. Tam mamy taki pas trzcin. Może się uda te sarny podejść. Na dole jest ściernisko po gryce i one często żerują tutaj. No jest tam szansa, że uda się je podejść, no ale zobaczymy, nie będziemy mówić hop. Idziemy dalej. Moi drodzy, u mnie łowisko wygląda pewnie nie tak jak wasze, bo jest dosyć specyficzne. My jesteśmy na obwodzie polnym. Obwód polny, który jest nieduży, on ma 3200 hektarów, ale ma bardzo dużo takich remis. Za nami jest tarnina, tutaj możecie zobaczyć, tak wyglądają owoce tarniny. Nazywają to leśnym winogronem tutaj u nas. Można z tego zrobić wspaniałą nalewkę. Trzeba przyjść i pozbierać. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że w takich właśnie remizach, w takich kępach tarnin jest niesamowita ostoja zwierzyny. I czy to jest lato, czy to jest zima, czy to jest... Czekajcie na chwilę. Dobra, fałszywy alarm. Czy to jest lato, czy to jest zima, czy to jest jesień. Zwierzyna tutaj zalega. Nie tylko łowna, ale również ptaki śpiewające, zwierzęta chronione. I jak się przyjrzymy przez cały rok tym tarninom, to one wyglądają za każdym razem inaczej. Na weekend majowy one pięknie kwitną na biało. Te miedze wyglądają naprawdę cudownie. Latem to jest tak gęste, słuchajcie, to ma takie kolce, że to się w głowie nie mieści. Jak to już postrzałek w to pójdzie, to jest katastrofa. Natomiast teraz, późną jesienią, wczesną zimą, można tak powiedzieć, tak, mamy jesień, po pierwszym przymrozku, nie wcześniej, tylko po pierwszym przymrozku można przyjść i narwać sobie owoców tarniny. Jeżeli nie macie czasu po pierwszym przymrozku, to trzeba zerwać i zamrozić, bo wtedy jakby zabijamy taką cierpkość. Zalać spirytusem, odstawić, no i później to już tylko ambrozja i niebo w gębie. Także, a takich placów tarnin, one od reguły rosną z głogiem. Tutaj mamy krzak głogu, mamy naprawdę dużo. I co miedza, to taki pas tarnin, co jakiś wąwóz porośnięty tarniną. Naganka ma co robić tutaj, psy mają co robić, no i naprawdę zwierzynę ciężko wypędzić. Idziemy dalej. Jak to na porannym wyjściu? Co chwilę zwierzyna. Fakt, zwierzyna, której nie będziemy strzelać, był rogacz. I co ciekawe, znów wam wspomniałem na początku, że nie był w rudlu. Widzieliśmy jednego tylko. Nie wiem, czemu tak się dzieje. U mnie normalnie sarny już powinny być w rudlach. Ale ten jeszcze porostków nie zrzucił. No i co, my idziemy dalej. Zobaczymy za tą miedzę, zobaczymy za jeszcze jedną i sobie zejdziemy w dół i obejdziemy takimi łąkami i będziemy wracać w stronę auta. Pokażę wam jeszcze weksel, ponieważ wiem, że nie tylko oglądają nasz kanał Myśliwi Doświadczeni, którzy wszystko wiedzą, ale również młodzi, którzy się uczą, starzyści, kandydaci. Więc chciałbym wam jeszcze jak najwięcej tej wiedzy przekazywać, bo piszecie do mnie masę wiadomości, że uczycie się, więc podejdziemy, tam jest takie piękne miejsce, gdzie ta zwierzyna schodzi jakby z pól do tego kompleksu leśnego większego, o którym wam wspomniałem wcześniej, i tam pokażę wam, jak wygląda weksel. Jest tam taki jeden weksel wydeptany przez dziki jelenie Daniele, że taka łąka, jak ja stoję, to jest wydeptana do żywego błota. Idziemy dalej. No i jak widzicie, to jest właśnie weksel. Tutaj ewidentnie widać, my się trochę, powiedzmy, tą ścieżką, po pobliżu tej ścieżki poruszamy w trakcie podchodu.
I tutaj mamy wydeptane do żywego błota. Tam niżej jest jeszcze jeden. Jak będziemy schodzić, to może jak chodzić, tam będziemy przechodzić, chociaż zaplanowałem troszkę inaczej nasz podchód. I tu możecie zobaczyć, jak ta zwierzyna wraca. Tropy odbite na... Tutaj mamy głównie danieli, dzisiaj mamy trochę tropów saren, ale powiem Wam, że to jest miejsce, które uczęszczane przez zwierzynę na ciągu ostoja, żer, tak? Tego nie dowiecie się siedząc w domu, oglądając Sudecką Ostoję, tylko trzeba iść do swojego łowiska i poszukać takich miejsc. Ja swój obwód znam na tyle dobrze, że ja praktycznie z większość tych weksli znam. Natomiast tutaj, jeżeli chcecie znaleźć takie miejsca u siebie, no to trzeba przejść dziesiątki kilometrów, oglądać o każdej porze roku. To nie tylko teraz, tylko o każdej porze roku. No i tutaj ewidentnie macie przykład typowego, różnie nazywanego w gwarze myśliwskiej weksla, wagi, ciągu, przesmyku. Ogólnie u nas to się nazywa weksel lub waga. Idziemy tą wagą dalej, obejdziemy ten kompleks leśny i schodzimy w dół. Są daniele. Pooglądamy. Może spróbujemy ładnie strzelić. Słuchajcie. Musimy poczekać chwileczkę. One żerują spokojnie na łące. Chciałbym dojść tutaj do tych drzew. Są przed nami jakieś 15 metrów. I pooglądamy, poobserwujemy. I spróbujemy wybrać łanie. Będzie to trudne, ponieważ tam jest łania, ciele i łania. I chciałbym strzelić łanię nieprowadzącą. Więc zapewne będzie ta młodsza łania, ponieważ może to być łania od tej z poprzedniego roku, tak? Od tej, która prowadzi. Więc musimy się ustawić i poobserwować chwilkę, żeby wybrać odpowiednią sztukę. Jak to bywa na polowaniu, słuchajcie. To nie zawsze, to nie jest sklep, jak to Mariusz mówi. Była cała chmara, było więcej, nie było 3. Okazało się, że część już była tutaj na skraju lasu. No i podchodziliśmy, zobaczyły nas, tu było bardzo gęsto i uciekły. No i tak jest polowanie. Schodzimy sobie na dół, zejdziemy sobie tutaj, ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Dzięki temu, że jesteśmy w łowisku, widzimy, co się dzieje, widzimy, gdzie zwierzyna schodzi, którędy. Tutaj jest ambola, którą postawiłem w tamtym roku, nie tak dawno. Ona stoi na wekslu. Zaraz Wam pokażę ten weksel jeszcze.
na tej wadze i wystarczy sobie tutaj następnym razem na świt przyjść, no teoretycznie powinny tutaj schodzić. Przynajmniej teoretycznie, ale szansa zawsze jest dużo większa. Jak już wiecie, że ta zwierzyna tędy idzie, wystarczy usiąść na spokojnie, poczekać i rano przyjdą. Zawsze sobie w takiej sytuacji, słuchajcie, patrzę na zegarek, zaraz wam powiem, która jest godzina. 7:20, czyli teoretycznie o 6 trzeba by tu już siedzieć i do tej 7:20, o 7:30 albo do 8 przynajmniej posiedzieć i zobaczyć. Powinno coś tutaj schodzić. A te Daniele, duże prawdopodobieństwo, że będą tędy wracać. Idziemy dalej. Zaraz wam ambonę pokażemy. Tutaj, gdzie my stoimy, te Daniele przeszły, poszły do lasu. Tu mamy ambonę w tle, tak? Więc wystarczyło sobie usiąść na spokojnie, posiedzieć. I myślę, że tu z ambony byłoby zupełnie inaczej. One żerowały, można było wybrać odpowiednią sztukę. Z podchodu niestety jest to trudniejsze, aczkolwiek jeżeli się uda podejść na ten dystans strzału skuteczny i obserwujecie tą zwierzynę dłuższy czas i ona żeruje, to wtedy wcale to jest tak samo proste jak z ambony. Natomiast siedząc tutaj, dzisiaj można byłoby spokojnie sobie Daniela strzelić. Łanie albo ciele. Ciele już strzeliłem, więc nie mam w odstrzale, ale mam jeszcze łanie i byka. Idziemy dalej. A z tego weksla tutaj można już wyczytać, że wracały tu dziki i jelenie. Jesteśmy od miejsca ambony jakieś 300 metrów w dół i ewidentnie dziki jelenie chodzą tędy, bo tutaj są świeżutkie tropy, słuchajcie. No nic, idziemy dalej.
No i moi drodzy, mieliśmy na strzał sarnę kozę pojedynczą, idealna do strzelenia w łowisku. Jedna koza, nieprowadząca. Nie chciałem strzelać na sztych, mimo że dzisiaj mam kaliber 8,57. Dystans był około 160 metrów, więc była do strzelenia, nie było tutaj wielkiego problemu. Natomiast no, byłaby ta tusza, wyglądałaby no, nie za ciekawie. Musiałbym ją strzelać tutaj naprzód. Podejrzewam, że ta kula by wszystko przemieliła w środku. Nie chciałem się, słuchajcie, przy patroszeniu brudzić tą treścią żołądkową, więc jakby się ustawiła do boku, to wtedy byśmy strzelali na komorę standardowo. Natomiast jak już się obróciła, to już sobie poszła do góry. Ale no dzisiaj jesteśmy tak jak o włos. Cały czas mamy zwierza, ale mamy go no brakuje, tak? Brakuje tego pewnego strzału, brakuje, żeby ta zwierzyna stała dobrze. No niestety. Idziemy dalej. Przejdziemy za ten pas Olch. Może tam będą jeszcze inne sarny. A może Daniela jeszcze będą. No i jak widzicie, my cały czas po tych wekslach. Tutaj zwierzyna nam zrobiła autostrady, a my po tych autostradach. A może się dojdzie do kolizji między nami a nimi. Więc idziemy sobie powolutku, obserwujemy. Słuchajcie, nie ma tak jak sobie zacząć tydzień, bo dzisiaj poniedziałek. Od takiego spaceru po górach. Nie wiem ile przeszliśmy, ale muszę sobie włączać tą aplikację. Mam z zegary Garmina, słuchajcie, go nie używam w ogóle. Ale muszę zacząć go używać i włączać, bo dla samego siebie, ale tak ostatnio patrzyłem, z takich podchodów naszych rykowiskowych to tak wychodzi minimum z jednego wyjścia około 5 do 6 km. A teraz naprawdę tego Wam kamera pewnie nie odda, ale góra dół, góra dół, góra dół. Idziemy dalej, zobaczymy na jeszcze jedno pole i wychodzimy pod skarpę na szczyt i do samochodu. I tam sobie nagramy zakończenie, ale zanim będzie zakończenie, to może jeszcze coś po drodze spotkamy. Moi drodzy, nasze polowanie dzisiejsze dobiegło końca. Okulary zaparowane, jak widać, lekko zagotowane. Michał już czapkę ściągnął, bo pot poczole leci. Stoimy w fajnym miejscu, specjalnie tutaj doszliśmy, żeby nagrać Wam. Stoimy pod dębami. Dębami, które są dla lasu takim żywicielem, tak? Mamy masę żołędzia. W tym roku mamy rok nasienny, jest buczyna, owoce, wszystkie jakie tylko możliwe. Tarnina obrodziła, głuk obrodził, jabłka, gruszki, śliwki, no i oczywiście żołędzie i kasztany. Stoję w miejscu, gdzie tych dębów jest sporo. Za mną jest cała taki remiza złożona głównie właśnie z dębów. No i słuchajcie, mimo że żołędzi dużo, wszystkie wyzbierane co do sztuki. Liście są świeżo poruszone, na pewno tutaj zaglądają Daniele, na pewno tu przychodzą dziki. Więc jeżeli szukacie u siebie w tym roku, to szukajcie ich właśnie tam. Także najlepszym miejscem jest tam, gdzie zwierzyna ma żer. Natomiast tutaj w przypadku żołędzi, z tego co wiem, to praktycznie w całej Polsce sypło, nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku. I dziki ogólnie na polach uprawnych ich je słabo widać, nie ukrywam. U nas też z tymi dzikami na polach jest kiepsko. Bardziej te dziki są w lesie właśnie. Tylko pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Dzik jak sobie dobrze żołędzi poje tych darów lasu, to bardzo często idzie szukać białka zwierzęcego. Przewraca wtedy łąki i dużo szybciej spotkacie dziki na łąkach niż na jakichś zasiewach, powiedzmy ozimych. Ja uważam, że u nas tutaj nie widać ani szkód, nie widać w tej chwili, że dziki gdzieś wychodzą na te pola uprawne, głównie łąka i las. No i co, kończymy. Pamiętajcie o subskrypcji. Jak podobał Wam się odcinek, możecie go oczywiście udostępnić. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie komentarz. Nie każde polowanie kończy się strzałem. Nawet w Sudeckiej Ostoi. Niektórzy tam zarzucają, że my za dużo strzelamy. Natomiast prawie każde polowanie, 90% polowań jest nagrywanych przez nas, bo już to więcej już widzicie Mariusza, więc się wybieramy z reguły razem. Jeżeli ja idę sam, Mariusz w tygodniu ma taką pracę, że nie może się rano wyrwać, więc idę z Michałem.
więc większość tych polowań nagrywamy, natomiast nie każde polowanie kończy się strzałem. Dzisiaj spacer 5-kilometrowy, zwierza trochę było, mało brakowało, żeby tą kuskę na koniec strzelić, ale tak jak święty Hubert chciał, myślałem, że jak się obróci i staniesz na chwilkę, to oddam strzał, natomiast no niestety stało się jak się stało i koza się nam swojego prawego boku nie podała, więc strzału nie było. Następne polowanie, pewnie jakieś nocne dziki, poszukamy tych dzików, pochodzimy, zobaczymy, zapniemy do kamery laser, gdzieś tam pochodzimy, potestujemy trochę sprzętu, więc nie wiem, czy ten odcinek się ukaże, słuchajcie, przed testem Alpexa, czy po teście, nie mam zielonego pojęcia, a jeżeli się ukazał już po, no to macie we wcześniejszym odcinku test nowego celownika od Hika, a jeżeli się ukaże przed, no to przed Wami ten odcinek. Także co, do zobaczenia i daszbur. Słuchajcie, nagraliśmy zakończenie, wychodzimy za róg lasu i jest byk Daniela, zaraz Wam go chociaż pokażemy. Jest tu jeszcze jeden dalej. Też tak myślę. Łamany. Obróć się jeszcze raz. Jest więcej tu Danieli. Chodzi też tam z tyłu. Ciele. No, złamane. Złamany. No i zobaczcie, nawet łowisko nam nie pozwoli się z Wami pożegnać. Wychodzimy dosłownie za winkla, gdzie nagrywaliśmy zakończenie. 20 metrów uszedłem, patrzę, Daniele. Jest byk, ale ten byk jest złamany na 99%. Na pewno nie jest to myłkus, więc nie będziemy go strzelać. Mamy tam łanie z ścielakami, ale jak już się tak ładnie ten odcinek zakończył, bez strzału, już powiedziałem, że bez strzału, no to choćby tu wyszedł medalowy byk, tylko strzelać nie będzie. Także nasze Daniele sobie się tam pasą. Jeszcze skubią stary balot, część łań jeszcze wyszła z prawej strony na łąkę. Gdzieś wracają z pól, to jest ich ostoja. Tutaj gdzie jesteśmy, one mają tutaj, bardzo często zalegają, w tych remis jest tak naprawdę, czekajcie, zaraz Wam policzę. 1, 2, 3, 4, 5 takich kęp i one sobie tutaj urzędują. Mają sporo żołędzi, mają tutaj oczywiście trawę, tu są zasiewy, na dole to ściernisko pokryte. No i teraz słuchają, bo one chcą oczywiście wystąpić w sudeckiej ostoi, więc no i zaczął sobie, już nie chcę, już sobie poszły, więc Daniele trochę zacząłem rękami machać i zobaczyły większy ruch i zeszły na dół. Także teraz to już naprawdę do zobaczenia i daszbur.